Witajcie, opowiemy dzisiaj, jak obsługiwać sterownik SmartGen 6120, który znajduje się w naszych agregatach. Jeżeli chcemy załączyć agregat, pierwsze co, musimy włączyć sterownik. Jeżeli Wasz agregat pracuje w trybie automatycznym, najczęściej jest on włączony na stałe. Po włączeniu agregatu, najczęściej agregat jest w trybie stop. Teraz jeżeli chcemy go uruchomić w trybie ręcznym, przyciskamy przycisk manual. Po włączeniu przycisku manual, przyciskiem start odpalamy, przyciskiem stop gasimy. Możemy po odpaleniu w trybie manual zasterować za pomocą tych dwóch przycisków nasz przełącznik ATS, czyli przełączyć zasilanie obiektu na zasilanie z agregatu i później z powrotem na zasilanie z sieci. Robimy to po to, jeżeli chcemy wykonać test agregatu pod obciążeniem. Po zgaszeniu agregatu przechodzimy w tryb auto, jeżeli nasz agregat pracuje automatycznie. Natomiast jeżeli nie pracuje automatycznie, to wyłączamy zasilanie sterownika. Pokażemy teraz Wam to, jak to działa, tak? Czyli przechodzimy w tryb manual, przyciskiem start odpalamy agregat. Przyciskiem stop go gasimy. Po naciśnięciu przycisku auto ma możliwość nadzorowania cały czas napięcia sieciowego. Jeżeli tego napięcia nie ma, powoduje to uruchomienie agregatu. Powrót napięcia sieciowego powoduje wyłączenie agregatu i oczekiwanie na następne wyłączenie. Opowiemy Wam w skrócie może, co się znajduje na wyświetlaczu sterownika. W pierwszym wierszu mamy napięcie sieci, częstotliwość sieci, poniżej jest napięcie agregatu, częstotliwość agregatu, obciążenie agregatu. To wszystko na pierwszym ekranie to są wartości średnie, tak? Czyli tu mamy średnią z 3 faz na obciążenia w amperach, w kilowatach, procent całości obciążenia. Symbol akumulatora to jest napięcie naszego akumulatora. Tu są obroty, jeżeli agregat pracuje. Czwarty wiersz to tryb stop. To tryb stop lub aktualny tryb, który mamy włączony, tak? Na przykład jeżeli po wciśnięciu przycisku manual mamy tryb ręczny. Po wciśnięciu przycisku auto pojawi się tu tryb auto. Natomiast w tym momencie tego nie wciskam, bo ze względu na to, że brak napięcia sieci spowodowałby odpalenie agregatu. No i nie będziemy się słyszeć. Kolejny ekran to mamy sieć. Sieć faza do fazy, pierwszy wiersz. Drugi wiersz to jest napięcie faza do neutralnego. Dla wszystkich 3 faz, częstotliwość sieci i kolejność faz. Ekran numer 3 to są te same wartości, tylko dla generatora. Czyli napięcie między fazami, napięcie faza neutralny, częstotliwość, kolejność faz. Ekran 4. Prąd na poszczególnych fazach, pierwsza, druga, trzecia. Moc na poszczególnych fazach, moc całkowita, moc bierna i pozorna, cosinus phi. Ekran 5. Obroty generatora, napięcie akumulatora, ładowanie z alternatora w czasie pracy, temperatura w Celsjuszach i Fahrenheitach oraz poziom paliwa. Ekran 6. Mamy ciśnienie oleju w 3 jednostkach. Ekran 7. Ilość uruchomień, liczba motogodzin całkowita, licznik wyprodukowanej energii, czyli od początku ile nasz agregat wyprodukował energii, data i godzina. Ekran 8. Informacja o tym, co jest na tym ekranie, pomaga nam zdiagnozować, co się dzieje z Waszym agregatem, jeśli jest jakiś problem, tak? Często są to błahe przyczyny, tak jak na przykład wciśnięcie grzybka
Jeżeli ktoś przechodzi i wciśnie nam grzybek, powoduje to od razu pojawienie się alarmu, w tym przypadku alarm awaryjny. I my często, widząc taki komunikat, jesteśmy w stanie Wam zdalnie pomóc. Trzeba ten grzybek po prostu w takiej sytuacji przekręcić w prawo, co spowoduje wyskoczenie tego grzybka. Żeby ten komunikat skasować, przycisk stop wciskamy i trzymamy około 10 sekund. Mamy brak alarmów, niskie napięcie sieci, no bo w tym przypadku jest to niepodłączone. Także tak w skrócie wygląda obsługa sterownika. Jeżeli macie jakieś pytania na ten temat, to piszcie poniżej lub dzwońcie do nas, chętnie odpowiemy. Jeśli macie jakiś stary agregat, który nie ma takiego sterownika, a chcielibyście mieć taki zainstalowany lub sterownik w waszym agregacie z różnych przyczyn umarł i nie działa, chętnie możemy Wam zamontować u Was taki sterownik, tak żeby Wasz agregat mógł automatycznie działać. Więc piszcie do nas na maila, dzwońcie, zapraszamy.